Witam w kolejnym odcinku. Zaczniemy od zrobienia pompy. Żeby ładnie zaokrąglić część i skleić w rurkę, wygodnie jest posłużyć się prętami czy okrągłymi listewkami, przy pomocy których formujemy dany element. Tu używam grubej igły i podkładki z twardego silikonu. Zaczynamy zawsze od niewielkiego nacisku i w miarę kształtowania się części zwiększamy siłę. Przy sklejaniu pomocne mogą być znowu pręty o różnej średnicy, na których owijamy część w trakcie sklejania. Pomocne jest to zwłaszcza przy długich, wąskich rurkach. Tu część jest krótka, więc wystarczy mi penseta. Działo uformowane i sklejone w ten sam sposób. Sklejone mocowanie ramienia pompy przyklejam z boku walca, najlepiej w miejscu łączenia. Pozostaje okleić pompę cienkimi paskami kartonu imitującymi obręcze i dodać ramię. Zanim skupimy się nad szczegółami olinowania, podstawowe uwagi i porady. Każdą linkę przeciągam w wosku pszczelim. Im grubsza linka, tym mniej, bo z grubego splotu trudno jest go usunąć. Przeciągam w palcach nitki i linki, by usunąć nadmiar wosku. Można uplastyczniać linki, stosując wosk na gorąco, przecierając je bawełnianą szmatką. Niektórzy modelarze nawoskowaną linkę przeciągają szybkim ruchem nad płomieniem. Przygotowałem dwie dość grube linki, by pokazać podstawowy oplot, który stosuję. Można go wykonywać w powietrzu czy na modelu. Tę brązową linkę chcemy związać. To może być para wand, to może być pętla na zamocowanie bloczka i tym podobne. Przewiązujemy cieńszą linkę, tę białą, w wybranym miejscu i zaciskamy z wyczuciem. Krótszy kawałek białej linki układamy wzdłuż brązowych grubszych. Drugi koniec oplatamy, lekko zaciskając.
Powtarzamy ten oplot 3-4 razy. Na zakończenie zawiązujemy oplatający odcinek sam ze sobą. Pierwszy kawałek białej linki, ten, który był wzdłuż, zawiązujemy z tym oplatającym i całość z wyczuciem zaciskamy. Od dołu powinien powstać mało widoczny płaski węzełek. Taki oplot, jeśli nie był bardzo mocno zaciśnięty, możemy przesunąć w wybrane miejsce, na przykład żeby poprawić mocowanie bloczka w powstałej pętli. Jeśli chcemy uzyskać dużo dłuższy oplot, możemy całą procedurę powtórzyć. Dajemy kropelkę kleju, by zabezpieczyć węzeł. Obcinamy końcówki linki. Zademonstrowaną metodą przygotuję główną linę utrzymującą działo po odrzucie, tak zwany breeching. Każdą końcówkę nici i liny, która będzie przekładana przez oczka lub otwory w bloczkach, zanurzam w kleju cyjanoakrylowym, dzięki czemu jest ona sztywna. Sam koniuszek obcinam pod skosem. Przekładam przez oczko i przy pomocy cienkiej nici robię oplot.
Dodam kolejny oplot 2-3 mm dalej. Teraz trzeba wykonać 6 talii, które będą zamocowane przy lawecie i platformie. W poprzednim odcinku pokazałem mocowanie samego bloczka w drucie z haczykiem. Przy taliach często lina zaczynała się przy jednym z bloków. Sposób mocowania jest prawie identyczny. Po ukształtowaniu drutu w literę U dodajemy linkę lub nić, która będzie obsługiwała tę talię. Następnie, tak samo jak w bloczku bez dodatkowej liny, układamy bloczek we właściwym miejscu, zabezpieczamy klejem, układamy drucik na bocznych powierzchniach, zabezpieczamy klejem, kształtujemy drut na ostatnim boku, doginamy, zabezpieczamy klejem, odcinamy nadmiar i kształtujemy haczyk. Zwiążę teraz talię. Końcówka nici oczywiście zanurzona jest w kleju cyjanoakrylowym. Przygotowaną talię trzeba teraz założyć haczykami na oczka w platformie i pokładzie. Złośliwość rzeczy martwych polega na tym, że tę talię zakładałem 5 razy dłużej niż pozostałe. Film jest więc ucięty do momentu, kiedy w końcu się to udało. Po założeniu haczyka od razu zabezpieczam to miejsce kropelką kleju cyjanoakrylowego. Pozostało już tylko ułożyć talię i ponaciągać.
Działo ma być w pozycji unieruchomionej, więc pozostała część liny była oplatana dookoła talii. I tak to finalnie wygląda.